Byłoby super, jakby tak to czytać dosłownie w kościele, ale to by po prostu chyba się ludzie obrazili. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, witam kolejnego wieczoru w kolejnym pytaniu do poduszki. Idźmy od razu do rzeczy, żeby nie marnować zbędnie czasu. Kochani, mamy dzisiaj fantastyczne pierwsze czytanie z listu świętego Pawła do tam Filipian bodajże. Jeden z moich ulubionych fragmentów ever Pisma Świętego, dlatego że to jest taki fragment, który idzie pod włos bardzo, bardzo wielu ludziom i wiem, że to głupie, ale czuję jakąś satysfakcję z tego, że to jest w Piśmie Świętym i że można jakby tym się bronić. Już mówię, o co chodzi, zaraz pokażę moją podłość. W czym rzecz? Moi drodzy, dzisiaj święty Paweł, bardzo piękny fragment tego listu do Filipian, pisze o tym, że gdyby tak na niego spojrzeć pod względem prawnym, no to on jest mistrzem świata, mówi. Urodzony jako Hebrajczyk, obrzezany, wypełniający prawo, faryzeusz, wszystko, co trzeba robił, zachowywał to do sprawiedliwości, wszystko. Czyli Paweł się w ogóle przyznaje, że po prostu na ile potrafił, a wydaje się, że potrafił bardzo, przestrzegał absolutnie wszystkich przepisów prawa, co jest w ogóle niewyobrażalne, kiedy się rzeczywiście popatrzy na prawo żydowskie. Tam tych przepisów jest tak strasznie dużo. Paweł mówi, to wszystko byłem bez zarzutu. I potem Paweł, bo mogłoby się wydawać, że trochę się chłop chlubi, nie? Tak opowiada, jaki to świetny jest, albo jaki świetny był. I mówi, kiedy na to wszystko patrzę, to wszystko, mówi Paweł, i teraz bardzo proszę, żeby co wrażliwszy albo dzieci zatkały uszy, Paweł mówi, to wszystko uznaję za gówno. Przepraszam za to słowo, ale tak jest tam napisane. Otóż tam, gdzie Paweł o tym mówi, to tam różnie to tłumaczą jako śmieci, jako stratę, jako coś tam. Tam jest takie słowo, które po prostu określa odchody, no to jest przekleństwo. I przyznam szczerze, że ja to kocham, że to tam jest. Nie dlatego, że lubię przekleństwo, chociaż zdarza mi się przeklinać, ale nie dlatego, że lubię przekleństwa, tylko to pokazuje, że jakby jest w świętym Pawle taka cudowna gorliwość i taka jasność, ale właśnie gorliwość nie w zachowywaniu przepisów prawa, nie w jakichś obrzędach, tradycjach, zwyczajach i tak dalej, tylko w jednym. On mówi, istnieje tylko jedna rzecz do zrobienia. Poznać Chrystusa Jezusa. I względem tego mówi, wszystko inne do kosza. Mówi, całkowicie cała sprawiedliwość jest do kosza. Można ją uznać za śmieci, jeżeli wam odpowiada bardziej to słowo, niech będzie śmieci. Chociaż ja lubię tamto bardzo mocne słowo, którego święty Paweł używa. Mówi, wszystko tamto po prostu możemy uznać za śmieci. Kochani, to jest strasznie ważny odcinek dla wszystkich, szczególnie tych, którzy są jakoś tam przywiązani do różnych tradycji, do różnych zwyczajów, do różnych przepisów, reguł i tak dalej. To ich nie neguje. Paweł nie mówi, że tam to wszystko w ogóle nie miało żadnego sensu, mówi. Nie, tylko mówi, że jeżeli jakakolwiek z tych rzeczy staje się dla ciebie ważniejsza niż bycie z Jezusem, albo uważasz, że właśnie tamta rzecz jest byciem z Jezusem, to po prostu to błądzisz. Mówi, musisz to traktować jako nic. Ja tu od razu mam oczywiście w głowie wszystkich tych, którzy się przyczepiają do różnego rodzaju obrzędów, nazewnictwa w kościele, do takiego albo innego rytu mszy świętej, do takich albo innych zwyczajów ubiorowych i tak dalej. To są wszystko, jak mówi święty Paweł, po prostu, no przepraszam, bo ja nie chcę bardzo przeklinać w tym odcinku, ale tak mówi święty Paweł. Kochani, to oczywiście działa też w drugą stronę. Jeżeli są ludzie dokładnie odwrotni, nie? Którzy tam się, że tak powiem, przyzwyczaili do tego, że no właśnie żadne i tradycje ich nie obowiązują i właśnie z tego sobie zrobili tradycję, że mogą się modlić jak chcą, robić co chcą i niech im tylko nikt nie mówi, że mają się modlić inaczej. Uwaga, to jest takie samo pobłądzenie jak tamto. O co mi dzisiaj chodzi? Jakie pytanie chciałem, żebyście sobie dzisiaj zadali? Czy przypadkiem żeście do czegoś, do jakiegoś sposobu bycia z Bogiem, sposobu modlitwy, sposobu postrzegania Eucharystii, sposobu nie wiem tam czego jeszcze, tak przyczepili, że zrobiliście z niego coś ważniejszego od poznania Pana Jezusa? I wiem, oczywiście, że wtedy myślimy, ale właśnie to jest poznanie Pana Jezusa. Guzik, prawda? Paweł mówi nie. Nie, mówi, tam to wszystko może stać się dla ciebie bożkiem i musisz to potraktować jak śmieć do wyrzucenia. Jeżeli jest dla ciebie bożkiem oczywiście. Kochani, pomyślcie, czy taki właśnie pobożnościowy, tradycyjny albo jakiś inny bożek w was gdzieś się nie zalągł, bo trzeba go po prostu wyrzucić. Paweł mówi, to wszystko jest po prostu nic nie wartym śmieciem. Warto, bardzo warto takie pytanie dzisiaj sobie zadać. Znowu będzie, oj, Chrystus tak przeklinał, jak mógł. Ty czujecie jakby to czytanie, żeby to było normalnie, jakbyśmy przeczytali po grecku, to wtedy w kościele Grecy jak czytają to, no to czytają w kościele Zambony, że Paweł mówi, wszystko to uznaje za odchody.
W sensie tam jest słowo znacznie brzydsze, no. No dokładnie o to chodzi, nie? To ciekawe, że my mamy taką tą głupią wrażliwość, taką. No ale tyle. No, widzimy się, mam nadzieję, jutro wieczorem pewnie. Pozdrawiam serdecznie z Bogiem. Pa!